Dzień dobry, witamy ze Świnoujścia, a z miejsca w szczególności mniej znanego, z wybrzeża Władysława IV. To jest jedna z perełek Świnoujścia, czyli Świnoujścia, które nie stoi tylko plażą, ale stoi także miejscami tuż nad wodą. A gdzie dzisiaj wybieramy się na spacer? Dzisiaj będziemy szli nabrzeżami Świnoujścia w stronę basenu północnego. Po drodze odwiedzimy przeprawę promową, która jeszcze niedawno była jedynym sposobem do dostania się do centrum miasta. W tym momencie możecie już korzystać z tunelu, o którym robiliśmy film, znajdziecie go na kanale. A my udajemy się nabrzeżem, które jeszcze kilka lat temu było cały czas zastojone samochodami. Ponieważ teraz znajdujemy się na wybrzeżu Władysława IV, miejscu, w którym jest zlokalizowane Muzeum Rybołówstwa Morskiego, zlokalizowane właśnie tam. W tym muzeum na przykład możecie zobaczyć wiele eksponatów, które są związane z morskim charakterem miasta, a także odwiedzić słynną piranię Kasię. Pirania Kasia, która właśnie niedawno obchodziła 40 urodziny. A w tym momencie mijamy już nowe budynki, które pojawiły się po tamtej stronie. O, daj mi zbliżyć na nie. Poszło zbliżenie. Widać też, osoby sobie wypoczywają na balkonach na górze. A teraz w sumie nie ma takiego sezonu. Jeszcze się sezon nie zaczął na dobre. Sezon dopiero się rozkręca. Mieliśmy też w planach pokazać Wam, jak wyglądają inne nadmorskie miejscowości, ale zdziwiliśmy się. Na przykład w Międzywodziu jeszcze dosyć pusto. Przejeżdżaliśmy dzisiaj rano przez Międzywodzie. Następnie przez Dziwnów. Tak. W Dziwnowie no też tak było, nazwijmy to jeszcze przedsezonowo. A teraz musimy przyspieszyć, bo mamy copyrightowaną muzykę. No jednak nie chodzi o muzykę, Dokładnie. W tym miejscu chodzi o ten świnoujski klimat, a dochodzimy już do naszych słynnych promów bielików, które w Świnoujściu wiernie służą mieszkańcom, turystom i generalnie wszystkim od około 27 lat. Myślę, że turyści bardzo dobrze znają te promy. Albo z tej strony, kiedy czekali i płynęli tym promem z walizkami z pociągu, czy też przeprawiali się w inny sposób, czy to z rodziną, czy z innymi mieszkańcami Świnoujścia. A my zbliżamy się już do przeprawy promowej. Którą będzie widać z tamtej strony. Także idziemy tam. Można powiedzieć, że tutaj, w tym miejscu, kiedyś, zanim powstała przystań Bielików, promów Bielików, odpływały jeszcze starsze jednostki, którymi zdarzało się pływać. Pamiętam, że tamte promy mieściły może z 10, może z 12 samochodów, a prom typu Bielik mieści około 30 samochodów na swoim pokładzie. Tak. Aczkolwiek prom cały czas jest otwarty, można nim przepłynąć. Fajna atrakcja turystyczna. Tutaj zobaczyłem, że powstaje też budynek, który jest nowością. Budynek Centrala Świnoujście. Jeżeli jeździliście do Świnoujścia w dawniejszych latach, pewnie kojarzycie restaurację Centrala, a także Jazz Club Centrala, lokal, w którym odbywało się wiele potańcówek, wiele imprez. No, swego czasu lokal podupadł, budynek częściowo spłonął. W tym momencie widzimy, że powstały tam nowe apartamenty. W tym momencie dochodzimy do przeprawy promowej, do budynku przystani numer 4. Jedną z ciekawostek jest to, że ta konkretna przystań była rzadko wykorzystywana. Główną przystanią była ta, która znajduje się kawałeczek dalej, a w tym momencie tutaj, oprócz promów Bielik, które już zobaczyliście, jeżeli tam zbliży się bardzo daleko do tyłu, zobaczymy prom Karsibur, czyli te promy, które były przez praktycznie każdego, kto przyjeżdżał do Świnoujścia, promami, które przewoziły jego samochody. One pływały na przeprawie Karsibur, która znajduje się kilka kilometrów w stronę południową Świnoujścia. A ja chciałam powiedzieć, dlaczego nie pokazujemy drugiej strony wody. No wszystko spowodowane tym słynnym zakazem fotografowania obiektów wojskowych i tak dalej, które powinny w teorii mieć jakąś tabliczkę, że nie można, ale stwierdzimy, no nie będziemy się narażać. Jeżeli chcecie zobaczyć całą plejadę wojskowych statków, przyjdźcie na nabrzeże Władysława IV, skąd możecie podziwiać te wielkie okręty, poniekąd wielkie. Tak. A tu za to możemy pokazywać to, co wolno, czyli prom, na który można wjechać. O, akurat tam pan na rowerze wjeżdża. No właśnie, temat rowerów. W Świnoujściu rowery to codzienność. Można powiedzieć, że Świnoujście jest swojego rodzaju Amsterdamem, może Rotterdamem bardziej.
naszej Polski, dzisiaj no, bez problemu znajdziemy dużą ilość rowerów, które no, zdarza się, że są tutaj odstawione, gdy ktoś jednak przepływa promem bezpośrednio i zabiera ten rower i jedzie dalej. Sam prom jest podzielony na 3 sekcje. Jedna sekcja dla pieszych, jedna sekcja dla rowerów i jedna sekcja dla samochodów, więc rowerzyści i piesi są traktowani na równi w Świnoujściu. Ścieżek rowerowych i też generalnie miejsc do obsługi rowerów jest bardzo dużo. A zobacz, jakiś samochód jest tam na tym promie, także ktoś czeka, żeby przejechać, przepłynąć. Nazwałbym to, że to jest rodzynek, który przepłynie. Idziemy dalej. Idziemy dalej. A wy powiedzcie nam, byliście może w Świnoujściu? Wybieracie się w tym sezonie? Z czego w ogóle kojarzycie Świnoujście? Może macie swoje ulubione miejsca tutaj? Chciałem zasugerować jedno z nich, ale nie będę się odzywał jako osoba, która tu się urodziła. Mam jakieś swoje preferencje. Myślę, że jednak lepsze są te preferencje, które posiadacie Wy, osoby, które odwiedzaliście to miasto naprawdę od wielu lat. No mi jest ciężko powiedzieć, ja jestem skrzywiony, można powiedzieć, jednak jako też osoba, która spędziła tutaj dzieciństwo, trochę inne spojrzenie na to wszystko. Inne rzeczy mi się podobają, te rzeczy, które są troszkę mniej znane na przykład. Ale to chyba z reguły tak jest. Jak się mieszka w jakimś mieście, to nie widać jakby tych rzeczy, z którego jest najbardziej znanym, powiedział. Tak. Bo widzi się to na co dzień, mija się to od dzieciństwa często. Tak jak tutaj właśnie promy, które dla mnie nie są jakimś nie wiadomo czym. Pływałem nimi w pewnych latach codziennie. Pływałem do szkoły na drugą stronę. Jak to się mówi, drugą stronę, a w tym momencie już nie trzeba. W tym momencie też mijamy, można powiedzieć, rzeźbę, monument, który symbolizuje firmę Odra, czyli firmę, która była zakład, który służył do połowów dalekomorskich i masa ludzi ze Świnoujścia pracowała w PRL-u i w latach schyłkowych PRL-u w tym zakładzie. Tutaj widzę, to jest taka ryba w takich kolorach Polski z żaglem i z tyłu jest takie jakby słońce. Tak, to też symbolizuje, że to były połowy dalekomorskie i niejednokrotnie te statki wypływały poza Europę w celu połowu właśnie tych ryb, które później były przetwarzane m.in. na paprykarz szczeciński. No tak. Osa Ciebie chce zaatakować. Osa widzę, mnie atakuje. Przeganiamy osę, idziemy dalej. Idziemy. O, tutaj możecie zobaczyć, jaką mamy pogodę. I dwie panie pod parasolkami. Bardzo fajny kadr, podoba mi się. Tam widzę, ktoś jednak przyjechał. Ludzie z walizkami są. W temacie monumentów widzę, że tutaj powstało też coś nowego. Nie wiedziałem o tym, czyli upamiętnienie Morskiej Stoczni Remontowej, bo w Świnoujściu też była stocznia remontowa, która działała jeszcze do niedawna. Niestety, zawirowania różnego rodzaju, ta stocznia już nie istnieje, ale pamięć po niej pozostała i też wiele osób, które w niej pracowało. Także jeśli będziecie w Świnoujściu, to nie tylko promenada jest warta spacerowania, warto przejść się też na drugą stronę przy promach. Tutaj też jest fajne nabrzeże, którym można sobie spacerować. Dokładnie i podziwiać też takie widoki jak na przykład żaglówka, która teraz widzę tam płynie. Bez żagli. Jest żaglówka, muszę ją złapać. Mam ją. I też widzę coś takiego, co się nazywa bardziej jacht, taka łódź motorowa. Nie wiem, czy to będzie widać, ale... No jest taka motorówka. I prawdziwe jaskółki. Mamy jaskółki. Mieszkanka. Kolejne budynki, które mają widok na wodę. Podejrzewam, że ceny są trochę normalniejsze niż na samej promenadzie tutaj. No tak, ale dalej chyba bardzo wysokie tutaj ceny mieszkań, to pod Warszawę chyba podchodzą. Oj tak, z tego co gdzieś widzieliśmy, to są szalone. Aczkolwiek wiadomo, ceny w centrum miasta są troszkę bardziej dostosowane do realiów, ceny w dzielnicy turystycznej są zdecydowanie większe. Też to jest taka specyfika Świnoujścia, że dużo tych statków różnego rodzaju. W tym przypadku, jak się nie mylę, to jest holownik, czyli statek, który holuje inne statki, czy je pcha. Ładnie to wygląda.
O, jaskółka jak nisko nad wodą poleciała. One tak lubią. O, zobacz, płynie wielki statek. O, akurat co? Prom wpływa. Z tych promów, które kursują do Szwecji. Także on teraz wraca ze Szwecji do Świnoujścia. Nie ma przystanku pośredniego, kursuje na tej trasie. Także tak naprawdę osoby, które gdzieś tam jechały kiedyś do Szwecji, na pewno takim promem musiały przepłynąć. Jest też opcja, żeby pojechać dookoła, ale ta mała łódeczka ucieka. Oj, ja też bym na jej miejscu uciekał. Z takim gigantem to Ale macie ciężko. tutaj porównanie, nie? Że ona jest taka mikro, ten prom jest wielki w porównaniu do niej. Tom Sawyer. O, taki To nazywa się prom jak Tom. ty. Nic tylko się cieszyć, Masz że swój to w ten prom. sposób działa. No jest to potężne. Co, ludzie na górze stoją? Ktoś macha? Jedna osoba, nie, jest trochę osób z przodu, chyba się muszą kryć z przodu. przed jednak deszczykiem. Możemy zobaczyć pojedynek promów, bo prom Bielik z tyłu oczekuje, jak widać. No rzeczywiście, on już wypływa. Ja widzę, że on już tam wypływa. Na morzu to chyba działa w ten sposób, że większe ma pierwszeństwo, co nie? Na Nie ulicy wiem, co też powiecie. niestety tak czasami działa. No jak nam jakiś wielki SUV wyjedzie, to ja wątpię, że my naszym Hyundaiem przejedziemy. Się człowiek jednak zastanowi. O, tu będzie teraz szybka jazda łódką. No. Ktoś próbuje zdążyć przed promem. To jest coś takiego, co jest dla nas bardzo naturalne, że widzimy jakąś wodę, różne jednostki, łódki, wszystko. Lubimy jednak mieć jakąś wodę blisko siebie, to jest bardzo przyjemne. Ale wiem, że jest dużo takich osób, które jakby nie wyobrażają sobie mieszkania nie obok jakiejś wody, nawet jakiegoś jeziora, że jest coś takiego. To też tak w drugą stronę może być. Także mamy pojedynek Bielika z TT Line. Jeden bierze 30 samochodów, drugi 300. I tiry, nie? A ostatnio nawet chyba pociąg jakiś wjechał na prom. O tym też było dosyć głośno, że terminal promowy w Świnoujściu przeszedł dużą modernizację i z powrotem uzyskał możliwość przewozu wagonów kolejowych. Widzieliśmy chyba w mediach, że były jakieś szyny przewożone do Szwecji. Ale mamy Na drugą dzisiaj stronę. pokaz wszystkich promów, słuchajcie. Wszystkie sztuczki naraz tutaj się dzieją. Wszystkie Specjalnie sztuczki dla naraz. Was wszystkie promy się ruszyły. Nic tylko się cieszyć. Także możecie tu zobaczyć wszystko. Jest TT Line, Unity Line, jest Bielik i Karsibur. Także macie rozróżnienie, teraz wiecie już wszystko. Promy małe, promy średnie, promy duże, promy każdego rodzaju, każdej wielkości, holowniki. Najlepsze jest to, że zawsze się mówi na to po prostu kapitanat portu. O! Musiałem sobie przypomnieć, tak jak się od dziecka słyszało, jak się tutaj chodziło, tutaj jest też pętla autobusowa, skąd większość autobusów odjeżdżało. Często stąd się jeździło autobusem. To jest budynek kapitanatu portu, czyli miejsca, gdzie zarządza się ruchem statków, czy generalnie całym portem morskim w Świnoujście. Podejdziemy pod budynek. Też ten budynek jest bardzo ciekawy pod tym kątem, że on znalazł się na linii Wielkiej Powodzi z 1997 roku i ta powódź została tutaj upamiętniona, jest zaznaczony stan wody. To nawet nie jest wtedy, To jest 1913. rzeczywiście. Ja nie jestem nieomylny. I tak bardzo dużo wiesz i bardzo dużo pamiętasz. Chciałabym, żeby wszyscy mieszkańcy byli tak świadomi miejsca, Tak. w którym żyją. W 1997 roku miałem tylko kilka lat, ale pamiętam, że też woda wylała. Może nie do tego poziomu, ale tutaj te okolice znajdujące się blisko wody były podmyte, podtopione. O, czyli na przykład tutaj mogła być już woda. Tutaj jakiś poziom wody na pewno był, na pewno ta woda była wtedy. O, i nieodłączny element Świnoujścia, czyli Dorożki. piękne, prowadzone przez koniki. To też jest rzecz, która przez te lata się bardzo zmieniła, bo
W latach 90. czy początek lat 2000 często te dorożki, no nazwijmy to, pozostawiały wiele do życzenia. A teraz to wygląda naprawdę niesamowicie. Też te konie są teraz zadbane i mają wypoczynek. Na promenadzie też znajduje się to taka wiata, gdzie one sobie mogą odpocząć. Oj, ta wiata jest super, na pewno ją zobaczycie, jak będziecie w Świnoujściu. W okolicach muszli koncertowej. Także papa, koniku. Jak to się mówiło? Wiśtawio? Wiśtawio. Wiśtawio. Ale to chyba od regionu też zależy, Polski. Tak, ja to gdzieś zasłyszałem, mi się bardzo spodobało jako takie powiedzenie regionalne. A ta budka, którą widzicie, to wbrew pozorom nie jest nikogo mieszkanie, nikogo dom. To jest miejsce, gdzie jest mierzony codziennie poziom wody, wysokość wody, która w tym momencie jest w kanale. Tak skandynawsko wygląda, tak trochę. Tak, ja zobaczyłem, że płynie kolejna jednostka, która tutaj bardzo często służy tak naprawdę wszystkim, którzy chcą podziwiać miasto z wody. Statek Jest to turystyczny statek. Chateaubriand. Jeżeli dobrze przeczytałem, nie znam francuskiego. Coś tam nas poprawcie. Ale tak. Co, są tam jacyś ludzie, czy tak pustawo płynie? Ja widzę swoim sokolim wzrokiem, że górny pokład jest w pełni wypełniony praktycznie. W pełni wypełniony, masło maślane, ale prawdę mówi. W pełni wypełniony. Są ludzie, siedzą. A dół jest wcale niewypełniony. No jak można na górze siedzieć, jak jest autobus ten poziomowy, to też wszyscy chcą na górze siedzieć. Bo widok jednak z góry jest zawsze lepszy. Nie wiem, co to jest. Ten budyneczek tutaj. Baza warsztatowo-magazynowa. Zarząd Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu. A, no to chyba nie jest infrastruktura krytyczna. No, myślę, że nie. Chyba że uznamy beczki wypełnione deskami jako... Ale zobacz, ta wieża jest taka popękana. Najlepsze jest to, że ja pamiętam, że za dziecka ta wieża była popękana i każdy z mieszkańców mówił, kiedy ona się w końcu zawali. Jak widać, ta wieża nie chce się zawalić. No, to znaczy, że bardzo solidna konstrukcja. Tutaj jest taki chwila oczekiwania, ponieważ za chwilę wchodzimy na basen północny, czyli Świnoujską Marinę. Główną Świnoujską Marinę, gdzie no, mając swój jacht, swoją żaglówkę, można zaparkować. Bardzo ładnie. Widać, że tutaj też odremontowane. No tutaj część budynków jest wykorzystywana, a część budynków czeka na lepsze czasy. No nie wiem, ja bym tutaj widział jakieś centrum konferencyjne, takie, które chce być troszkę na uboczu, a nie wiem, co wy byście tu widzieli. A rzeczywiście, centrum konferencyjne. Bardzo fajne miejsce. A my jesteśmy już w porcie jachtowym. Port jachtowy imienia Jerzego Poremskiego. Świętej pamięci artysta, który no, bardzo fajnie tutaj promował szanty i wszystkie morskie klimaty, morskie opowieści Świnoujścia. O, kolejny stateczek. Tym razem niemiecka bandera. To jest też taka ciekawostka, którą mieszkańcy znają, bo lata temu bardzo dużo osób pływało po to, żeby zrobić zakupy w sklepie wolnocłowym, kiedy statek tylko wypłynął na pełne morze. To zawsze fajnie sobie popatrzeć, że jak Was zmęczy promenada i te 1 milion ludzi, które się tam przetacza w sezonie, A my wśród nich, albo wy, to tutaj bardzo fajne jest miejsce, aby sobie przyjść. Tu też jest jakaś restauracja. tak, jest restauracja z rybkami. Ale tutaj też zawsze jest bardzo dużo kamperów w sezonie. Nawet teraz. Tutaj jest takie pole, że mamy jachty tuż obok kamperów. No właśnie, jeżeli chcielibyście przyjechać kamperem i nie chcielibyście stać na głównym polu namiotowym dla kamperów w dzielnicy nadmorskiej, to tutaj też można wynająć miejsce dla kampera i no, mieć trochę więcej luzu, trochę więcej swobody. Tu jest dużo więcej miejsca. Ło, jakimi tymi motorami przyjechali. Ale krążowniki, jak to lubię nazywać. Krążowniki szos. No, można zaparkować, już wiemy, że łódką, teraz można zaparkować skuterem. Można zaparkować kamperem. O, tak. No, trochę ich jest. Podobno tutaj helikopter lata w sezonie.
Tak mi się skojarzyło, że coś ostatnio gdzieś w mediach widziałem, że chyba można helikopterem się przelecieć i podziwiać Świnoujście z góry. A on gdzie parkuje wtedy? Nie wiem, tak właśnie się rozglądam, może zobaczymy, gdzie jest ten helikopter. Ale że stąd gdzieś? Tak, że właśnie stąd, z tej mariny odlatuje helikopter. O ja, to ciekawe, gdzie by miał miejsce. Nie wiem, właśnie nie widzę. Także tak to się prezentuje. Niesamowicie to wygląda, bardzo lubię ten klimat, ale jeszcze nie ma aż tyle jachtów, ile w sezonie. Ile potrafi być się, Bo ciężko tutaj szpilkę wsadzić, jak to się mówi. to prawda. Ale jest bardzo cicho, spokojnie. Tutaj też Świnoujście to jest takie specyficzne miejsce, gdzie w jednym miejscu jest bardzo dużo turystów, a w drugim odejdzie się kawałek, jest bardzo spokojnie. No sam park zdrojowy Jest też. takim miejscem, gdzie można odetchnąć. On jest praktycznie przy promenadzie, a różnica w zapełnieniu jest diametralna zazwyczaj. Tam w parku zdrojowym jednak bardzo ładnie się rozkłada ta ilość osób, która zawsze chce w sezonie odwiedzić Świnoujście. Kto wie, może ktoś z naszych widzów tutaj przypływał kiedyś. Albo może nawet teraz tutaj stacjonuje. No, nigdy nie wiadomo. Helenka. Nie wiem jak wy, ja bardzo lubię czytać nazwy statków. Zawsze są fajne, Helenka. tak. Z reguły to są jakieś żeńskie imiona. U nas jakaś Simonka może będzie. Simon, Może Halinka. Halin. A może Paulina. O, a Pauliny jeszcze nigdy nie widziałam, łódki. A Tom to już był ten, prom. Ten duży prom. Prom. Tom prom. Jest też Wiktoria, jest Lanette. A Wiktoria to często chyba. Tutaj sobie zimowały łódki. Jest Bindi, jest Horizont One. Można zobaczyć, jak takie łódki wyglądają od dołu, że jak chodzi o ten ich ster, to ja bym myślał, że to jest taka mała płetwa, to jest potężne. Rzeczywiście. I drugą rzecz, którą też widać, której ja kiedyś nie wiedziałem, zobaczcie, tam jest takie coś, co jest w dół, taka płetwa, taki statecznik. Nie wiem, jak się Jest. mówi po żeglarsku poprawnie, ale to służy temu, żeby łódź była stabilniejsza, żebyś nie chciała tak łatwo przewrócić. No tak, żeby równoważyła. To jest Ten ciekawostka, którą dosyć niedawno się dowiedziałem. Bardzo ciekawe. Na pewno nam napiszą, co to jest. Oj tak. Ten element. Wy wszystko wiecie. Ja wiem, że wy wszystko wiecie. A tutaj fajnie. Na 3 hulajnogi ktoś przyjechał. Sobie ładuje. Tutaj stoliczek rozłożone wszystko. Też fajnie. Sobie tak spędzić Tak. urlop. Ja tak się rozglądam za tym helikopterem i tak nie widzę tego helikoptera. Może ta pogoda nie jest wystarczająca. Może. Ale jaka cisza, jaki spokój tu jest. Bardzo przyjemnie. Zobaczcie nawet to, jak byliśmy bardziej bliżej centrum miasta, jak szliśmy tam przy promach, przy przeprawie miejskiej. Tam był bardzo duży ruch w porównaniu do tego, jak jest tutaj. Tutaj jest bardzo sielska atmosfera. Bardzo mi się podoba. Powiedzcie, czy wy lubicie takie klimaty? A może sami podróżujecie kamperkiem? I odwiedzacie takie miasta jak Świnoujście, czy inne nadmorskie miasta. Tutaj jak będziecie chcieli dojść do plaży, to musicie iść po drugiej stronie. Tu, gdzie jesteśmy teraz, dojdziecie na koniec Cypla i nie dostaniecie się dalej. Ale za to jakie widoki po drodze. I to na port jachtowy. Tam z przodu też znajduje się Fort Anioła, czyli jedna z atrakcji, jeden z fortów, które broniły niegdyś Świnoujścia za czasów pruskich. Za chwilę wyjdziemy w miejsce, gdzie też już będzie widok na latarnię morską. No a tak to wygląda w drugą stronę. Całą trasę, którą przeszliśmy. A jeśli byliście w Świnoujściu więcej niż raz czy dwa, to na pewno odwiedziliście to miejsce. Tutaj też odbywały się, to było rok temu, Dni Morza? Dni Morza. W Świnoujściu taka miejska impreza, dziejąca się zazwyczaj pod koniec czerwca, nazywa się Dni Morza i praktycznie od
15-20 lat odbywa się tutaj, na marinie, w basenie północnym. Na basenie północnym. Także fajnie, bo zawsze jest jakaś scena, różne koncerty, jakieś jedzonko, no jakieś dużo atrakcji dla dzieci zawsze jest. A jest taki właśnie fajny morski, trochę szantowy klimat, tam szanty też grali wtedy. Tak, szanty to jest taka nieodłączna rzecz, można powiedzieć tego. Oprócz tego zazwyczaj jest jakaś wielka gwiazda, to są też gwiazdy szant, co jest super sprawą. Także jeśli chcecie zobaczyć ten odcinek, to wrzucę go Wam w opisie. Bo odwiedziliśmy z kamerą rok temu Dni Morza. Było bardzo fajnie, bardzo nam się podobało. O, ja patrzę, bo wyłoniła się już latarnia. O, Widać jest. przede wszystkim jej czubek. Jest tam między słupami. Przypominamy, że na latarnię no nie dojedziecie drogą, autem. No, wszystko z powodu słynnego, wszystko z powodu konfliktu. A można się dostać w sezonie stateczkiem. Tak, stateczek, przynajmniej w zeszłych latach, nie wiem jak będzie w tym roku, śledźcie informacje, pływał na latarnię morską i też do fortów znajdujących się po drugiej stronie kanału. Można z niego skorzystać, jeżeli będzie. Także nie dość, że za latarnię, to jeszcze macie w atrakcji no, przepłynięcie tak naprawdę stateczkiem. No tak, to się staje dodatkową atrakcją. No a tutaj już jest płot. Już tutaj jest teren, nie wiem czego, jakichś morskich rzeczy. Chyba morskie ratownictwo, nie wiem, wy wiecie jak to się Wiesz nazywa. co, jaskółka tuż obok mnie przeleciała. Właśnie widziałem, ale No one fajne dosłownie są. tuż obok mnie. Ciekawe, czy było ją widać na kamerze. No, później zobaczymy na nagraniu, czy było ją widać. O, Ło, może gdzieś tu gniazdo mają. muszą mieć, one zawsze nad wodą, nie? Mają gniazda. Ładne, jak ją ładnie widać. Dobrze, Ale- niech latają, komary je. No, w Świnoujściu komarów pod dostatkiem, zawsze. Nigdy nie zabraknie. Oby zabrakło, o, tak powiedzmy. Zabrakło. Kto był, ten wie, co się czasami potrafi dziać, ale miejmy nadzieję, że nie w tym roku. Tak. No już sobie coraz lepiej radzimy z tym. Tak. Więc co, doszliśmy w miejsce, gdzie już dalej nie da się dojść. To oznacza, że musimy się pożegnać. Więc dziękujemy, że obejrzeliście ten film. Zapraszamy do lajkowania, do subskrybowania kanału. Napiszcie też komentarz, co jest takim miejscem w Świnoujściu, które wy lubicie, które wy znacie, a które niekoniecznie jest miejscem, które jest pokazywane na pierwszych stronach gazet. Więc dziękujemy Dziękujemy i do zobaczenia. do zobaczenia. Hej!